ciągu 24 godzin wystartować w Mistrzostwach Europy na dystansie uphill 9 km i 1200 metrów przewyższenia. Szybko zjechać do hotelu i się umyć, przejechać 800 km i na następny dzień w przeciągu 24 godzin wystartować w Skyrace na Babiej brzmi jak szaleństwo, natomiast taki z góry był plan. Mimo tego, że od startu na Babiej Górze minęło już dużo czasu, bo prawie miesiąc, celowo wstrzymywałem się z publikacją tego materiału z jednej bardzo ważnej przyczyny. Po pierwsze, cały czas czekaliśmy na wycenę punktową, tą właściwą, którą ITRA finalnie ustaliła na 912 punktów, obniżając ją z początkowych 924. A sprawa druga to fakt, że byłem w dosyć ciężkim stanie psychicznym po samych Mistrzostwach Europy i nie czułem się gotowy na publikację materiału, a dodatkowo, jak zauważycie, materiał nagrywany był na gorąco, był nagrywany bardzo emocjonalnie, co też chciałem oddać w tym filmie. Dlatego po pewnym czasie jestem już nieco pozytywniej nastawiony do samego tego występu, ale oczywiście chciałem przekazać Wam w pełni te emocje. To tyle i zapraszam dalej do oglądania. Dlaczego w ogóle zdecydowałem się na start na Babiej? Przede wszystkim był to po modyfikacji planów na ten sezon. Jeden z celów, który później miał prowadzić do kwalifikacji na Mistrzostwa Świata w skyrunningu, które właśnie odbywały się na tej imprezie. Nie jest to może najszczęśliwszy układ i nie jest to najłatwiejszy układ, natomiast był on możliwy do zrealizowania. Był on możliwy do zrealizowania przede wszystkim mięśniowo, ponieważ wiecie, vertical, a na następny dzień bieg długi jest jeszcze możliwy do zrealizowania, co chociażby zrobiłem 2 lata temu. Dodatkowo ta impreza znajdowała się na koniec pierwszej części sezonu, gdzie teraz mam już zaplanowane tylko roztrenowanie, a później mam wakacje, więc to też jest bardzo dobry układ i nie zaburzy on żadnych innych celów w tym sezonie. Natomiast oczywiście w tych konkretnych warunkach było to ekstremalnie ciężkie wyzwanie, bo jak już wiecie, na Mistrzostwach Europy złapałem po prostu infekcję, a właściwie przed Mistrzostwami Europy. Dlatego więc zdecydowałem się na ten start, że wiedziałem, że nie mam za bardzo tutaj nic już do stracenia i zaznaczę tylko od razu, nie naśladujcie mnie w tej kwestii. Uprawiam sport zawodowo i wyczynowo, więc od tego biegu zależały plany też na dalszą część sezonu. Miałem założenie, że nie wystartowałbym w momencie, w którym będę miał gorączkę. Jeśli rano obudzę się i będę miał tylko objawy takie jak ból gardła i katar, to wtedy spoko pobiegnę, najwyżej zejdę z trasy. Natomiast nie zachęcam nikogo do tego typu ekscesów. Starty dzień po dniu, szczególnie tak intensywne, nie należą do zdrowych. Nie mają nic wspólnego z regeneracją i ze zrównoważonym treningiem, a dodatkowo niosą ze sobą ryzyko pogorszenia infekcji i ja to ryzyko jak najbardziej brałem na klatę, co zresztą okazało się dosyć słuszne, ponieważ dzisiaj czuję się po prostu masakrycznie, ale chcę, żeby to wybrzmiało. Nie chciałbym, żeby ktoś podążał za tym moim zachowaniem i aby ktoś uważał je za właściwe. Przechodząc natomiast dalej do już samej tej logistyki. Szybko po Mistrzostwach Europy zebrałem się, pojechałem do hotelu, umyłem się, zjadłem i ruszyłem w trasę, która była dla mnie ekstremalnie ciężka. Tak jak wspomniałem w materiale o Mistrzostwach Europy, tutaj targały mną różne emocje i ta podróż po prostu ciągnęła mi się w nieskończoność. Zamiast jechać te 7,5 godziny, jechałem chyba godzin 9, musiałem się zatrzymywać 4 razy. Targały mną różne emocje, od płaczu do akceptacji, przez chęć odegrania się walki, więc naprawdę ciężko mi się jechało i byłem mocno zmęczony po samej podróży. Spałem w Chyżnem na granicy, tak żeby ograniczyć sobie trochę dojazdy też na następny dzień, więc nie jechałem do Krakowa do domu. I noc przespałem jako tako, jakieś 7 godzin spałem, o 23 chyba dojechałem, zanim się byłem w stanie jeszcze położyć, wskoczyłem szybko w rękawy, żeby trochę te nogi jednak zregenerować i wstałem rano, zjadłem z małym apetytem śniadanie, no i doszła ewaluacja zdrowotna. Czułem ból gardła i opuchnięte gardło, czułem, że mam katar i zawalony nos. Jednakże nie miałem gorączki, dlatego zdecydowałem się pojechać po prostu na start. Godziny przed startem były chyba jednymi z najdziwniejszych godzin, jakie do tej pory miałem przed zawodami. Nie czułem w ogóle, że będę zaraz rywalizował, nie czułem żadnej chęci tej rywalizacji. Nie czułem nawet większego stresu przedstartowego. Chciałem po prostu ten bieg zaliczyć jak najmniejszym kosztem i później po prostu wrócić do siebie. Na rozgrzewkę również ruszałem z ciężkimi nogami, z ciężkim sercem. Niech też odzwierciedleniem mojego nastawienia do tego biegu będzie fakt, że
postanowiłem założyć na ten bieg speedgoaty, czyli buty, które są świetnymi treningówkami jak dla mnie, ale na prędkości startowej, na wysiłki startowe, no są po prostu zbyt mało dynamiczne. Normalnie pewnie ubrałbym Zinale, może ubrałbym Racket X-Traile, ale no, byłem tak zniechęcony, że nawet nie wiedziałem, jak pójdzie mi ta rywalizacja. Rozgrzałem się, zrobiłem 2 rytmy i ruszyłem tak naprawdę później do biegu. Od samego początku musicie wiedzieć, że biegłem się dramatycznie. Czułem, że mam opuchnięte gardło, że ciężko mi się oddycha, że pomimo tego, że ruszyłem w miarę dobrym tempie, to czułem też, że no to jest takie mulenie i że normalnie byłbym w stanie złapać znacznie lepszy rytm, a tutaj siłowo przemieszczałem się do góry. Możecie zresztą zauważyć to na tym podbiegu na Babią Górę, na którym nagrywał mnie mój zawodnik Tomek, którego serdecznie pozdrawiam, że miałem tą charakterystyczną pozycję żółwia, pomimo tego, że ja nie czułem tam jeszcze jakiegoś kwasu w nogach, nie czułem jakiegoś zmęczenia, to po prostu darłem tam siłowo do góry i raz tylko popatrzyłem na tętno w trakcie tego podbiegu i stwierdziłem, że już nie będę na nie patrzył, bo zresztą zwolniłem jak zobaczyłem, bo wynosiło ono 185, czyli w moich górnych granicach wertykalowych, a w ogóle to nie był taki wysiłek, co pokazuje, że ten organizm tutaj bardzo mocno walczył. Na szczycie Babiej na pierwszym pomiarze zameldowałem się w 35 minut i tu muszę też zaznaczyć, że czas kwalifikujący na Mistrzostwa Świata wynosił 2,14, ale o tym, kto jedzie na Mistrzostwa Świata, decydowała procentowa różnica od wyniku tego 2,14 i od wyników na pozostałych dystansach wśród kobiet i wśród mężczyzn, a jadą 4 osoby wśród kobiet i wśród mężczyzn łącznie. Ja jeszcze nie wiedziałem o tym na tym etapie, natomiast po prostu biegłem takie trochę swoje, ale w żadnym wypadku no nie był to bieg, który uważałbym za jakiś najlepszy w swoim życiu. Natomiast przemieszczałem się do szczytu tej Babiej w takim ślimaczym, jak dla mnie przynajmniej, tempie i w takim odczuciu, że okej, no pracuję jakoś, mam jakąś przewagę, jestem pierwszy, ale no to naprawdę nie było odczucie takiej mocnej rywalizacji. Odbiłem się na Babiej i ruszyłem w kierunku Małej Babiej i tych później rozstajów, rozdzieli, na których kończył się zbieg. Oczywiście od Przełęczy Brona do Małej Babiej był jeszcze podbieg i tutaj muszę powiedzieć, że wszystkie podbiegi tego dnia tak czy inaczej szły mi bardzo dobrze i nawet z tym samopoczuciem no, byłem w stanie bardzo szybko się wspinać, co widać po segmentach na strawie i co widać też po parametrach, które tam miałem. Natomiast zbieg z tej Małej Babiej Góry, muszę Wam powiedzieć, że no, był czymś bardzo dziwnym, ponieważ ja tutaj czułem się trochę jak na rozbieganiu. Tutaj przyszł mi jakiś większy kryzys i miałem to poczucie, że kurczę, no tak jakbym nieco stał w miejscu, że to nie było jakieś takie bardzo szybkie i płynne zbieganie. Tu zresztą doszedł mnie Łukasz Wąchała, który później cały czas mnie naciskał. Natomiast zebrałem się w sobie i od tych rozstajów do markowych szczawin pocisnąłem też nieco mocniej. I co jest ciekawe, cały czas znajdowaliśmy się grubo poniżej rekordu trasy. Na markowych szczawinach chyba zameldowaliśmy się na 4 minuty szybciej niż Michał Dudczak 2 lata wcześniej, czy 3 lata wcześniej, pobijając rekord trasy, ale ja kompletnie tego nie czułem, a wręcz czułem, że to jest totalnie taki wysiłek, który leży u mnie gdzieś pomiędzy górną strefą drugą, a strefą trzecią, chociaż nie wskazywało na to w ogóle tętno, które znajdowało się cały czas w strefie czwartej. A Łukasz naprawdę mocno mnie tutaj nacisnął, zaliczył zresztą świetny bieg, więc super. Do markowych szczawin dobiegłem w godzinę 15 i tutaj wiedziałem, że jeśli chcę wygrać ten bieg i zakwalifikować się na te mistrzostwa, to jednak będę musiał o wiele mocniej popracować. Wyrzuciłem zużyte flaski, tata mnie tutaj świetnie supportował, więc serdecznie go pozdrawiam i ruszyłem z markowych szczawin przez Percie Akademików znowu na szczyt Babiej, na drugi raz na szczyt Babiej. No i tutaj oderwałem się od Łukasza. Po raz kolejny okazało się, że no moja forma, którą zbudowałem nawet w trakcie choroby, pozwala mi po prostu na to, żeby w miarę szybko zdobywać przewyższenie. Jedyne, co przeszkadzało mi tak naprawdę na tym podbiegu w uzyskaniu rytmu, ale myślę, że to przeszkadzało też wszystkim zawodnikom, to była ilość ludzi na Percie Akademików, co zresztą jest normalne, to jest normalnie otwarty szlak turystyczny, nikt go dla nas nie zamyka z powodu tylko i wyłącznie biegu, więc tutaj starałem się jak najlepiej utrzymać swój rytm i mijać tych ludzi w taki sposób, aby być dosyć mocno cały czas takim zachowawczym, ale jednocześnie, żeby
bezpiecznie przemieszczać się obok tych osób, żeby nie zrobić im żadnej krzywdy. I stopniowo parłem do góry, natomiast już w momencie, w którym miałem tutaj końcówkę tego podejścia czy podbiegu, no czułem już się tak zniechęcony i tak zmęczony, że po prostu no chciałem, żeby ten bieg się już po prostu skończył. Tym bardziej, że wiedziałem, że Łukasz gdzieś jest tam blisko i będę się musiał znowu spiąć na tym zbiegu ostatnim. Do szczytu Babiej Góry, jak się później jednak okazało, dotarłem znowu szybciej niż Michał Dudczak te 3 lata temu, więc myślałem już o tym w tym momencie, że no raczej rekord trasy też uda mi się pobić. I jak później się z segmentów okazało, z Markowych Szczawin pobiegłem w sumie drugi czas za Andrzejem Długoszem, który biegał ten odcinek podczas Verticala, więc znacznie krótszego dystansu. Ale stwierdziłem teraz w tym momencie, coś mi przeskoczyło w głowie i stwierdziłem, że w sumie to co ja mam do stracenia, zaryzykuję i polecę po prostu w dół. I tak też zrobiłem. Kliknąłem lapa na ten kolejny, ostatni zbiegowy etap i rzuciłem się w dół. Zbiegłem ze średnią 3,53 z tej Babiej, ten ostatni etap. Bardzo tak rytmicznie tutaj przynajmniej mi się na tym zbiegu zbiegało, na tych kamieniach. Więc w sumie to się z tego trochę nawet ucieszyłem, bo jest to jakiś rodzaj pocieszenia po tym, co prezentowałem w tej części sezonu. A musicie wiedzieć, że ja zbiegów praktycznie w ogóle nie robiłem. Na serio, odkąd wróciłem z Acantilados del Norte, w terenie tak naprawdę byłem chyba 5 razy, 5-6 razy byłem w terenie, z czego zbiegów nie trenowaliśmy w ogóle, dlatego pozytywnym zaskoczeniem dosyć było to, co zaprezentowałem na tych zbiegach. Finalnie na mecie melduję się w czasie 1:59:03, więc ponad 5 minut szybciej niż dotychczasowy rekord trasy Michała Dudczaka. I mam bardzo mieszane uczucia docierając na metę, ponieważ no owszem wygrałem. Jest to jakiś rodzaj, powiedzmy, pocieszenia, bo zrealizowałem ten cel, po który tutaj przyjechałem, czyli po kwalifikacje na Mistrzostwa Świata. No a z drugiej strony było to bardzo takie słodko-gorzkie, ponieważ wiedziałem, że ten bieg był po prostu no, nie najlepszy w moim wykonaniu. To pierwsza rzecz, a druga rzecz, że znacznie bardziej wolałbym oddać wszystko za to, żeby na Mistrzostwach Europy być wyżej i być w miejscu, w którym sam siebie tam widziałem. No nie będę jednak nad tym rozpaczał. Wygrana to wygrana, kwalifikacja to kwalifikacja, więc wiem już, jak będzie wyglądać ta ostatnia część sezonu, z czego też się dosyć mocno cieszę. I mam nadzieję, że będę miał tą szansę, żeby w koszulce z orzełkiem odkuć się. Wprawdzie nie jest to impreza World Athletics ani European Athletics, ale dalej będą to Mistrzostwa Świata, więc zamierzam tam powalczyć znowu o najwyższe cele. Jak się czuję teraz po samym biegu? Czuję się trochę gorzej niż stojąc na starcie, a stając na starcie czułem się podobnie, jeśli nie gorzej, jeśli chodzi o takie ogólne samopoczucie, jak w piątek na Mistrzostwach Europy. Teraz dosyć mocno znowu opuchło mi gardło, znowu pojawił się katar, no i pojawiło się dosyć mocny taki spadek samopoczucia, ale z drugiej strony, tak jak wspomniałem wcześniej, czeka mnie teraz roztrenowanie, 2 tygodnie przynajmniej bardzo lekkich treningów, wyjazd też wakacyjny, więc będę w stanie wyleczyć się i odpocząć. I zamykam tą pierwszą część sezonu z mieszanymi odczuciami, bo zdarzały się tutaj starty świetne. No zdarzyła się tutaj też niestety kontuzja, jak wiedzieliście. Zdobyłem Mistrzostwo Polski, byłem drugi na Zegamie, co jest na pewno takim bardzo fajnym momentem w tym sezonie. No natomiast impreza sezonu nie poszła po mojej myśli. Więc pomimo tego, że wiele razy byłem na podium, to wszystko jest trochę przyćmiewane przez to, co zdarzyło się na Mistrzostwach Europy, ale będziemy przechodzić już od tego tylko i wyłącznie do przodu. Teraz skupiamy się na przygotowaniach pod OCC i fajnie, że będę miał już możliwość powrotu trochę większą w teren i powrotu do szybszych treningów. Dziękuję wszystkim, którzy kibicowali mi przez całą tą pierwszą część sezonu, tym, którzy wspierali, szczególnie patronom, którzy wspierają mnie na co dzień w tworzeniu tych treści. Dziękuję wszystkim, którzy zostawili dobre słowo pod Mistrzostwami Europy i pod tym, co zdarzyło się na tych Mistrzostwach Europy. Na pewno, tak jak wspomniałem, to jest tylko część tej podróży i jest to tylko część tego całego wysiłku, który w to wszystko wkładam i postaram się, aby te cele, które mam w głowie i te cele, które chciałbym zrealizować, po prostu osiągnąć. I do tego będę dążył i o to będę walczył. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło, jeśli biegaliście na Babii bądź w innym biegu w ten weekend. Zostawcie proszę łapkę w górę, zostawcie komentarz i do zobaczenia oczywiście w kolejnych materiałach, ale to już po moich wakacjach. Trzymajcie się.